się pisze Rocky Key, ale wszyscy wymawiają Rocky Key. To jest rzut beretem od naszej miejscówki, w której śpimy. Podobno autobusem to jest 5 minut. Myśmy tutaj szli, to było z 2,5 km. Naprawdę da się przejść, nie ma bidy. Tyle tylko, że nie ma pobocza i trzeba mieć oczy dookoła głowy i być gotowym, żeby w razie czego wskakiwać w krzaki. Jesteśmy już tutaj na miejscu. Chcieliśmy wynająć taki parawan z leżakami i początkowy koszt parawanu z jednym długim leżakiem, 2 krzesłami i stolikiem to było 40 zł. Nam się udało stargować na 35, wymieniając też 2 krzesła na jeden duży leżak. Dla mnie to jest niesamowite, że wyspa, która jest uznawana za bardzo drogą wyspę Kolumbii, jest dużo tańsza niż na przykład wakacje nad Bałtykiem w Polsce. Ja mam akurat piña coladę z dodatkiem blendowanych jeszcze świeżych truskawek i z podwójną dawką rumu i to jest koszt 14 zł. Smakuje naprawdę nieziemsko. To jest tak trochę w nawiązaniu do tego, jak niektórzy mi mówią, że no wiesz, ty sobie latasz po świecie, a mnie nie stać, ja mogę sobie pozwolić na wakacje nad Bałtykiem. I ja zawsze odpowiadam, że dla mnie wakacje nad Bałtykiem to jest za drogi biznes. Kolumbia kosztuje was tak naprawdę przelot. Na miejscu, moim zdaniem, jest bardzo podobnie jak w Polsce, albo dużo taniej niż w Polsce. Więc nawet taka rajska wyspa jest tańsza niż Bałtyk. Zapraszam was do środka. Drzwi są przesuwane oczywiście na zamek. Jest jakby sypialnia i jest łazienka. Najważniejszy element to jest zdecydowanie klimatyzacja, która działa świetnie. Naprawdę działa świetnie. W kilka sekund pokój może być naprawdę w dobrej temperaturze. I mamy tak, mamy duże łóżko, wygodne łóżko, mamy kontakty po obu stronach, co jest super, bo właśnie tutaj cały czas nam ładują się telefony, aparat, tablet, wszystko. Każdy z nas ma swoją półkę, gdzie trzyma najróżniejsze rzeczy. Tutaj akurat trzymam ciuchy do prania, jest jeszcze trochę makaronu do zjedzenia. Obowiązkowy punkt, czyli żel łagodzący po opalaniu, łagodzący wszelkiego rodzaju poparzenia. Kolejna półka, super sprawa, gdzie właśnie tutaj mamy rum i mamy książki o Kolumbii, które aktualnie czytamy. Okna wieczorem można sobie też zasłonić, ale jeżeli chcecie je otworzyć, można jak najbardziej i tutaj jest moskitiera, co jest bardzo ważne, bo komary tutaj gryzą jak szalone. Jest telewizor, którego ani razu jeszcze nie odpalaliśmy. 2 półki, gdzie tutaj trzymamy jakieś kosmetyki, sprzęt do, nawet nie nurkowania, ale do snorkelingu. Torebki, nie torebki. Super są właśnie te kąciki, bo to nie zajmuje dużo miejsca, a jednak mieści trochę rzeczy. Tu są główne drzwi, oczywiście też wszystko jest zasłaniane. Podłoga naprawdę jest fajnie wykonana, co jest też super. Jest haczyk na kurtki i tutaj jest jakby, można powiedzieć, część łazienki, bo tutaj jest lustro, jest do tego też zlew, tutaj mamy szczoteczki do zębów, ręcznik, jakieś mydełka, pasta do zębów i tak dalej. Tutaj mamy półki na ciuchy, jest też safe. Safe jest też dlatego, bo w Kolumbii naprawdę warto zostawiać oryginalny paszport w sejfach hotelowych, a brać ze sobą tylko kopię dokumentu. I w momencie, kiedy ktoś wam ukradnie torebkę, ukradnie wam cokolwiek, to nie ukradnie wam oryginalnego paszportu. To jest bardzo ważne. Tam na dole jeszcze trzymamy część butów, plecak Stefano, mój plecak jest schowany i pokażę wam łazienkę. Standardowo kibelek. Tu jest prysznic, który jest naprawdę spory. Tam mamy różnego rodzaju przybory. Co jest śmieszne w Kolumbii, co na razie zauważyliśmy, że woda w 3 różnych miastach jest w tej samej temperaturze. To jest taka letnio-chłodna woda, która ogólnie była dobra, ale w nocy jak się chcecie wykąpać, dla mnie była na przykład już za zimna, tak? No ale to wydaje mi się taki standard. Też jest okno, które możecie sobie otworzyć, jest moskitiera, więc to jest też super. Drzwi są harmoniką, no bo oczywiście mamy ograniczenie miejsca, zamykane. I jak dla mnie naprawdę super pokój jest zorganizowany. Tam nam się suszą buty, to jest też bardzo ważne. Po każdym razie, kiedy tego typu buty, kiedy nurkujecie i tak dalej, żeby je wysuszyć dobrze, bo inaczej wam po prostu zapleśnieją. Domek jest stosunkowo mały, ale moim zdaniem jest bardzo dobrze zagospodarowany. Naprawdę jest fajnie wykonany, ta klima też działa dobrze, łóżko jest wygodne. Jak dla mnie za tą cenę to miejsce jest naprawdę super zorganizowane.
Autobus na wyspie San Andres działa bardzo podobnie jak autobus w moim rodzinnym mieście Kraśniku, czyli nieważne czy jedziecie jeden przystanek, czy jedziecie całą trasę, kosztuje to tyle samo, płacicie przy wejściu. Tutaj wygląda to w ten sam sposób. 2,80 kosztuje bez względu na wiek, na zniżki, kosztuje wejście do autobusu. Jeździ tylko w 2 kierunkach, jest jakby jedna ta linia z naszego hotelu przynajmniej, którą dojedziecie do centrum w kilka minut. No i jest najlepszy numer, autobus jeździ co 15 minut. Czekaliśmy chyba ze 20 minut na autobus w pełnym słońcu, 40 stopni. I autobus, który podjechał, nie był przepełniony, ale facet się nie zatrzymał. I byliśmy tak zdesperowani, że byliśmy gotowi wziąć taksówkę. I wszystkie taksówki jechały przepełnione ludźmi. I wyobraźcie sobie, że zatrzymał się skuter, motocykl, facet. I mówimy mu, że my chcemy do centrum. I on mówi, dobra, za 3 was wezmę. I ja mówię, no ale nas jest 2. Zatrzymał jakiegoś pierwszego, lepszego motocyklistę. Wzięli nas na pakę i nas zawieźli do centrum za 3, czyli tyle samo, co byśmy zapłacili za autobus. Ale to było, słuchajcie, to było genialne, bo oni jeżdżą jak wariaci. To było super. To było naprawdę super. I myślę, że my się już nie przerzucimy na autobus, tylko będziemy jeździć z ludźmi na skuterach. Super. Dla mnie bomba. Przyjechaliśmy do Kolumbii, nie mogłam znaleźć skrzynek pocztowych, a ja wysyłam dosyć sporo pocztówek do rodziny i do znajomych. Po takim głębszym wywiadzie z lokalsami wszyscy mi powiedzieli, że tutaj oni nie używają skrzynek pocztowych w ogóle w Kolumbii, tylko trzeba pójść na coś w rodzaju poczty i stamtąd tam kupić znaczki i tam to wysłać, tam to nadać. Wybraliśmy się na pocztę, kupiłam znaczki, no i stwierdziłam, że wyślę to w Kartagenie. W Kartagenie było to prawie niemożliwe. Jesteśmy na wyspie San Andres i nie mają tutaj podobno poczty, mają jakieś miejsce kurierskie, więc przyjechaliśmy tutaj, trafiliśmy na przerwę, bo mają tutaj siestę w południe. Się nie dziwię, bo jak widać ze mnie po prostu cieknie. Odczekaliśmy swoje i po otwarciu pani nam powiedziała, że wysłanie z wyspy niż z lądu jest dużo, dużo droższe. No ale powiedziała mi, że ja już tutaj na tych znaczków nie zmieszczę na tej mojej pocztówce, bo ja mam po 6 znaczków przybitych, więc nie zmieszczę kolejnych 4. I zadzwoniła do nich do jakiejś tam bazy. Zapytała się i w drodze wyjątku po tych znaczkach, które już kupiłam na lądzie, wyślą mi je stąd, więc przeszliśmy swoje, ale te pocztówki powinny dojść. Sukces! Super sprawą w Mahalo House, czyli właśnie w tym miejscu, jest to, że jest kuchnia, jadalnia i taras, które są częścią wspólną, więc jeżeli chcecie sobie coś ugotować, macie na to miejsce, macie duży stół, macie właśnie też taras, gdzie jest stół i krzesła i naprawdę fajnie to wygląda. Na przykład w tym momencie, też macie miejsce w lodówce, co jest moim zdaniem genialną opcją, bo możecie sobie kupić różne świeże rzeczy i wsadzić to do lodówki. Tutaj jest też woda pitna, bo oczywiście kranówki nie pijemy, my jesteśmy tutaj turystami. Nasze żołądki nie są do tego przystosowane. Rybka, co gotujesz? Pasta, naturalnie. Pasta z czym? Ci pomodorowi i paprykę. Bardzo dobrze. Jak widzicie, tutaj naprawdę jest sporo miejsca, żeby sobie pogotować. Kuchnia też jest wyposażona, są wspólne jakieś przyprawy, które możecie potrzebować, jest też blender i tak dalej, mnóstwo garnków, patelni. Tutaj 2 lokatorów, którzy są bardzo, ale to bardzo przyjaźni. Tutaj dalej jesteśmy w części wspólnej, gdzie można sobie posiedzieć, można sobie zjeść. Tutaj właśnie jemy śniadania i mamy też taras. Taras jest moim ulubionym miejscem wieczorem. Jest po prostu cudo. Tutaj na tarasie jemy kolację, ja się tutaj rozkładam. Właśnie jest moja książka. To nie jest miejsce dla gringo. Książka, akurat tą dostałam od mojej mamy na gwiazdkę z jednej z moich ulubionych księgarni Bezdroża. Będziecie mieli link do tego w opisie. I naprawdę jest tutaj duża doza prywatności, żaden sąsiad wam nie zagląda. Tu są schodki do poszczególnych właśnie pokoi. Tutaj jest nasz domek, a jeszcze tam jest kolejny domek. Też można sobie tutaj pod drzewem usiąść w cieniu. My się dzisiaj musieliśmy przenieść z tego miejsca do drugiego pokoju. Pokażę wam właściwie, jak wygląda nasz nowy, od jakiejś godziny, nasz nowy domek. Tutaj w ogóle można zobaczyć czasami, jak to się nazywa? Jak się nazywa ten ptak? Koliber. Można je czasami tutaj zobaczyć, więc wygląda to naprawdę, naprawdę cudownie. Dla mnie to jest totalna egzotyka. To jest nasz nowy pokój, gdzie przeprowadziliśmy się tylko na w zasadzie ostatnią noc. Tak wygląda łazienka. Prysznic jest jeszcze większy niż był wcześniej.
Klasycznie lusterko. I ten pokój też jest całkiem fajny. W zasadzie to szkoda, że się przeprowadziliśmy tutaj tylko na jedną noc, bo moglibyśmy tu być od początku. Jest tutaj trochę burdel, bo po prostu nawrzucaliśmy rzeczy, bo i tak jutro będziemy się pakować. Ale naprawdę te pokoje są super. Jak dla mnie za te pieniądze w takiej lokalizacji, to jest naprawdę super miejsce. Poszliśmy do koktajl baru, gdzie za 12 zł mogliśmy mieć wybranego drinka i to było cholernie mocne. Ja wypiłam 2 mojito. Numer był taki, że dziewczyna robiła je bez lodu, więc wyobrażacie sobie, jak to wyglądało. A alkoholu było tam tyle, że po 2 mojito jesteśmy pijani, przyszliśmy na plażę. Ja jestem z lizakiem, język mi się plącze, śmieję się jak opętana i nie mogę, jestem pijana, słuchajcie, po 2 drinkach. Rybka, Tak? pokaż się. Powiedz, jak bardzo jesteś pijany. Jesteś pijany? Ciut. Wydaje nam się, że jutro idziemy na tą wyspę. Coś, czego jeszcze nie widziałam w żadnym hotelu, w żadnym hostelu, w żadnym bed and breakfast, w żadnym miejscu, w którym dotąd spałam. Nie widziałam tak świetnego elementu, jaki jest tutaj. I tutaj właśnie jest półka, na której osoby, które opuszczają to miejsce, czyli Mahalo House, mogą oddać różnego rodzaju kosmetyki, które mogą się ludziom przydać. Tutaj jest jeden środek przeciwko komarom, przeciwko różnego rodzaju gadzinom, które chcą was zeżreć żywcem. Tu jest kolejny środek do tego. To samo, jeżeli na przykład potrzebujecie jakichś SPF-ów, oj kurczę, ten jest praktycznie nówka. Ten jest nówka, a kosztuje 62 zł. Ludzie mnóstwo rzeczy tutaj zostawiają. To pożyczam, się dzisiaj nasmaruję. I to samo działa z drugiej strony, że widzę, że tutaj są też jakieś alkohole i też obstawiam, że to są jakieś, które ludzie zostawiają, chociaż z tym nie jestem pewna, muszę się dopytać. My mamy swoją butelkę rumu, więc tym akurat nie byliśmy zainteresowani. Tu jest właśnie nasze piwo. Ja obstawiam, że to jest butelka 0,7 albo coś takiego. Ona jest naprawdę konkretna. Nie mam pojęcia, jaka to jest wielkość, ale będzie akurat. Masterchef! Stefano, what do you think? How many degrees are now? 30. More. Weszliśmy do sklepiku, do takiego małego sklepiku na uboczu i zauważyłam, że mają niektóre rzeczy naprawdę bardzo ładne. Coś, co mi się bardzo podoba, to jest to, że na przykład ta sukienka, którą znalazłam, ona nie jest made in China, tylko jest robiona w Peru. Bardzo ciężko jest znaleźć coś produkowanego w Kolumbii, bo większość tych rzeczy jest sprowadzana z Chin, po prostu ma albo obcinane metki, albo one tak zostają. To jest produkowane w Peru, więc jakby nie patrzeć, wspieramy ludzi z tego kontynentu i też ludzi, którzy to sprzedają. I ja się w niej zakochałam i myślę, że ją kupię. Myślę, że ją kupię. What do you think, Stefanku? Jesteś piękna. Dziękuję. Powiem wam, że jest w porządku. Przynajmniej nie można narzekać, że nie ma powietrza i nie ma czym oddychać, bo siedzę właśnie przy otwartych drzwiach. Wyszliśmy z morza, usiadłam sobie na pieńku, no i tak siedzę i w cieniu tutaj odpoczywam. Słuchajcie, w pewnym momencie patrzę, a taka gadzina przede mną wychodzi i się patrzy na mnie, nie? Wiecie, jeden krok, drugi krok, trzeci krok i właśnie znowu podchodzi. No i ja myślę, no dobra, se połazi, to będzie luz. A za chwilę wychodzi drugie, trzecie, młode, nie? Później jedno takie średnie, cholera wie, cała familia ich tutaj, ale... Nie wiem, czy to widzicie,
Ale tu jest cała rodzina. Wyobraźcie sobie motyw, że leżycie sobie tutaj, odpoczywacie w cieniu, próbujecie się zdrzemnąć i w pewnym momencie podchodzi do was taka gadzina, bo one tutaj wszędzie łażą. Piwo kosztowało 6 zł, a mój sok kosztował 8 zł. W porządku cena. Z 2 marakui zrobione, zblendowane z wodą. To jest woda z baniaków. To jest ważne, żeby właśnie nie pić lokalnej wody kranówki. I lód, który prawdopodobnie jest robiony z lokalnej wody, ale jakby kif to dobrze, że przynajmniej nie jest całość robiona z kranówy. Cincina może być. Na Badziew roku właśnie wystartowała wyspa Aquarius. To nie jest wyspa, to jest wysepka, to jest maleństwo. Aquarius to jest maleństwo, ale to, co oni tutaj robią, zasługuje na Badziew roku. Tu są takie tłumy, że tu przyjeżdża łódź za łodzią, wypełniona ludźmi po brzegi. To jest po prostu... Hola. Hola. Co oni tu wyprawiają? Tu są tysiące ludzi. Ludzie się tutaj nie mieszczą. Są maleńkie szafeczki, które wynajmują na godzinę. Cześć. Cześć. Tak, cześć. Są maleńkie szafeczki, które są wynajmowane na godzinę za 10 zł. Więc to jest po prostu masakra, co tutaj się dzieje. Są takie tłumy ludzi. I tutaj nic nie można zobaczyć. I wszystko macie maski, wszystko kosztuje krocie. Gdyby chociaż było to fajnie zorganizowane, kameralnie, że można usiąść gdzieś albo nie przyciskać się przez tłum, no to jeszcze bym zapłaciła. Jeszcze jakby jest spoko, bo płacicie za jakiś taki luksus. A to jest Badziew i to startuje do mojego osobistego plebiscytu Badziew roku 2020. Ja nie wyglądam jak na wyspie, wyglądam jak na jakimś cholernym festiwalu.